To była dyplomatyczna katastrofa. Donald Trump przyjął w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ale to spotkanie zakończyło się wielką kłótnią. Zełenski wyjechał z Białego Domu, nie ma ani umowy o minerałach, ani szans na szybki pokój na Ukrainie. Zobacz, jak wyglądała największa awantura w gabinecie owalnym w ostatnich latach. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Emocje sięgały zenitu na długo przed tym spotkaniem. Donald Trump już na początku prezydentury powiedział, że chce spotkać się z Putinem, by zakończyć wojnę na Ukrainie, ale nie chciał rozmawiać z ukraińskim prezydentem, przywódcą kraju, który Rosja brutalnie napadła 3 lata temu. O Zełenskim mówił per dyktator. W końcu do spotkania w Białym Domu doszło, ale było to 12 najbardziej szokujących minut w historii tego typu spotkań, przynajmniej za czasów Donalda Trumpa. Amerykański prezydent i jego zastępca J.D. Vance w pewnym momencie przy telewizyjnych kamerach pokazujących wszystko na żywo wręcz rzucili się na Zełenskiego i zaczęli karcić go jak dziecko. Zobacz fragmenty tej kłótni. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very You strong. will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you? Yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. The problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. Jak to się skończyło? Wołodymyr Zełenski nie zgodził się na podpisanie umowy o dostępie dla Amerykanów do rzadkich minerałów na Ukrainie i wyjechał z Białego Domu. Odwołano konferencję prasową, a w mediach społecznościowych liderzy krajów Europy jeden po drugim pisali, że stoją ramię w ramię z Ukrainą. Ale o co tak naprawdę chodzi? Donald Trump, w przeciwieństwie do swojego poprzednika Joe Bidena, nie chce wspierać Ukrainy militarnie, ale chce rozmawiać z Władimirem Putinem, by zakończyć wojnę, bo mówi, że Putin chce pokoju. Chce też dostać od Ukrainy rzadkie minerały, bo postrzega dyplomację bardziej jak biznesowy deal. Innymi słowy, Trump chce zakończyć tę wojnę niezależnie od tego, na jakich warunkach, o czym zresztą mówił wprost. A na to z kolei czeka Rosja, bo Putin wie, że w ten sposób wróci na światowe salony i zostanie zrehabilitowany w 3 lata po tym, jak napadł na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przyleciał do Waszyngtonu, ale nie zgodził się na umowę biznesową, jeśli Ukraina nic by z tego nie miała, bo USA nie chciały dać Ukrainie żadnych gwarancji bezpieczeństwa. Już wcześniej mówił zresztą, że nie może przecież sprzedać swojego kraju. Ukrainę wspiera Europa, która uważa, że Putinowi nie należy wierzyć i jakakolwiek z nim umowa jest nic nie warta. Jest jeszcze jedno ciekawe pytanie. Dlaczego tak bardzo Trump nie lubi Zełenskiego? Cofnijmy się do 2019 roku. W trakcie pierwszej kadencji Trump szukał haków na syna Joe Bidena, który robił wtedy podejrzane interesy na Ukrainie. Zadzwonił wtedy do prezydenta Zełenskiego i chciał go zmusić, żeby wszcząć śledztwo przeciwko Hunterowi Bidenowi oraz Joe Bidenowi, bo już wtedy było wiadomo, że Biden będzie walczył z Trumpem o Biały Dom. Zełenski odmówił śledztwa, bo uznał, że byłoby to śledztwo polityczne, a Trump uznał to za potwarz. A że Trump takich rzeczy nie zapomina, to dzisiaj mamy to, co mamy.
Jak to wszystko się skończy? Nikt mądry nie jest w stanie tego teraz przewidzieć, bo na pewno wszyscy chcieliby, żeby ta wojna wreszcie się zakończyła. Ale kluczowe pytanie brzmi, na jakich warunkach? Na razie pewne jest jedno. Donald Trump i J.D. Vance pokazali, że bliżej im do Putina niż do Zełenskiego. Że stary porządek świata, w którym Ameryka i Europa były najwierniejszymi sojusznikami, właśnie wali się jak domek z kart. A ty co uważasz? Kto ma rację w tym sporze? Trump czy Zełenski? Zostaw pod tym filmem swój komentarz, koniecznie zostaw lajka i subskrybuj kanał Podcastu Świat, jeśli jeszcze tego nie robisz. I koniecznie powiedz o nas swoim znajomym.